Witajcie telewidzowie z Nowej Zelandii, u nas 8 z kawałkiem. Spaliśmy dzisiaj tą nockę w samochodzie, jak wiecie. Zbieramy się dalej, jedziemy trochę pozwiedzać, a przede wszystkim znaleźć jakiś parking z toaletami, bo tutaj nie było, a wiecie co jest z rana. Jeszcze śniadania nie jedliśmy. A żeby nam księżyc nie świecił dzisiaj w nocy, to założyliśmy sobie taką matę na szybę, no i od razu lepiej było. Podjechaliśmy kawałek dalej i znaleźliśmy kawiarnię z jakąś restauracją obok. I tutaj są toalety, więc my już skorzystaliśmy. Chcemy teraz zamówić kawę do śniadania. Oprócz dobrej kawy można jeszcze zjeść lobstera. Ponoć dobry. Jakby ktoś chciał, to tutaj po drodze jak najbardziej. Tak się nazywa ta restauracja, Karaka Lobster. Jakbyście jechali po wschodnim wybrzeżu, trzeba uważać co się ma na stole, bo te mewy tutaj potrafią zabrać. A my dzisiaj na śniadanie mamy sery, które wczoraj kupiliśmy, taka deska serów. Kawę już wzięliśmy sobie, mamy tuńczyki i jeszcze jogurt do podjedzenia. My się kierujemy już całkiem na północ Wyspy Południowej. Dzisiaj mamy prom i wracamy na Wyspę Północną i mamy jakieś 150 km do przejechania i mamy na to 10 godzin, więc musimy to jakoś 10 godzin sobie zagospodarować. Będziemy pewnie jechać tym wybrzeżem, pozwiedzamy trochę, wschodnim wybrzeżem. I może jeszcze coś wyżej pojedziemy nad ten port, bo tam fajne takie fiordy są i fajne wysepki, więc może też tam. No zobaczymy po trasie, jak to się ułoży. Zatrzymaliśmy się na jednej z wielu plaż tutaj po drodze. I taki mamy widok z tej strony. A tutaj druga strona, ktoś już się tam opala. Mari, masz ochotę poleżeć na plaży? Kąpałabym się. Taka czysta woda, pięknie wygląda. Właśnie, taki niebieski kolor tej wody. Ładnie. Mamy i delfiny przy plaży. Ale numer, o, kolejny. Delfin. No. Tam płyną, widać jego cień. Jeszcze zaraz się wyjdzie. O! Ale blisko. Bardzo blisko. Widać jego cień cały czas jak płynie. O, cyk, jeden, drugi. Dwa płyną. Ale piękne. Ale jak powoli sobie płyną. O, kolejne. Więcej niż dwa. Cała rodzinka. Ale numer. O. Kolejne przypłynęły nas odwiedzić. Widać je na powierzchni. Widzisz? Taki cień płynie. O! Co? Jest ich kilka. No to dał nam popis. Ale pięknie. O! Ale sporo ich. Zbieramy kamyczki, żeby ułożyć napis. Mam nadzieję, że się uda. Kilka razy już trzeba było obrócić z tymi kamieniami. Wybieramy takie małe. Kończymy z tym morzem. Zobaczcie, wygląda jak Karaiby. Woda niebieściutka, słońce ładnie świeci. Mało ludzi, pięknie jest. Pokażę wam jeszcze to góry. Te góry łączące się z wodą. No mistrzostwo świata. Zadowolona? Ładnie? Przepiękne, cudownie. Kąpieli nie było, ale delfiny. Tyle delfinów dosłownie co chwilę. Co chwilę pływały. Co chwilę. Coś cudownego. Taka miła niespodzianka na koniec południowej wyspy. Mamy jakiś poważniejszy wypadek na trasie. Zrobili drogę
w jednym kierunku tylko. Musimy czekać, teraz mamy światła. Zaraz będziemy widzieć, co to jest. Coś zbierają jeszcze chłopaki z ciężarówki. Truskawki. Truskawki, warzywa. O, tu jest przewrócona ciężarówka cała. Za tymi górkami jest słone jezioro i chcieliśmy przejść i zobaczyć, tam nagrać coś, ale się nie da za bardzo, bo zobaczcie, jaka jest glina. Od razu dziura. Zobaczcie, tutaj No, Marcin stanął i ja też... tylko tutaj, o. Kawałek, już cała noga wpada. Więc nie będziemy ryzykować, bo tam po kolana pewnie w tej glinie wylądujemy. Jest tutaj znak ostrzegawczy i wcześniej się zastanawiałam, tak mówię, co to oznacza, gdzie to jest, bo tutaj wyglądało na dosyć sucho. My aż doszliśmy tam, gdzie w ogóle wody nie ma i mimo wszystko łatwo się ziemia zapadała. Dojechaliśmy do miasteczka Sedon, no i właśnie w takich małych miasteczkach, albo takich trochę większych wioskach szukamy publicznych toalet, bo tutaj one zawsze w takiej dobrej kondycji są, no bo nie wszystkie w Nowej Zelandii się nadają do używania jakby. Co mi się podoba w takich małych miasteczkach, zawsze są jakieś bary, restauracyjki i tutaj też jest jakiś. No ja już czuję frytki, moja droga, w takich to muszą być frytki. Właśnie takie menu lubię, jak ma takie menu, to znaczy, że będzie smakowało. Bierzemy jakieś lody, tak Marii? Chyba na lody, teraz się skusimy. No właśnie, z frytkami poczekamy, bo jeszcze nie jesteśmy aż tak mocno głodni. No i padło na lody z paczki, a nie takie nakładane. Jak, smaku? Bardzo dobre. 11 zł 20 groszy taki lód, 4,50 w dolcach. Nie wiem, czy to drogo, czy tanio w porównaniu do Polski. W Biedrze to pewnie z 5 zł taki lód kosztuje. Nie wiem. A też nie wiem, nie mam pojęcia. Tak chciałem porównać tylko, ale nie mam pojęcia. Przyjechaliśmy na pola, gdzie rosną winorośla. Będziemy jechali takim szlakiem. Biała droga się nazywa ten szlak. No i mnóstwo tutaj jest tego. Dojechaliśmy na koniec tych pól i tutaj jest zrobiony punkt widokowy i stąd można podziwiać te wszystkie winorośla i jeszcze jak tam się przejdziemy tą ścieżką, to jest widok na morze. To jest jeszcze ciekawe i nie widziałem czegoś takiego wcześniej. Snopki porobione z takich gałęzi badyli. Nie wiem, czy to nie są jakieś obcinane stare winogrona, winorośla. Tak to wygląda, takie obeschnięte. Przeszliśmy przez całe pole i ktoś tutaj będzie latał paralotnią. Coś mu panu tutaj nie poszło, bo podniósł ten spadochron i musiał go opuścić. O, ale z widokiem będzie latał. Pan nam powiedział, że wiatr nie jest wystarczający i ciężko mu go podnieść. Ale będzie próbował jeszcze raz. Czeka na wiatr teraz. Aż zawieje. Jest. Podniósł się. Jest. Poszedł. Wow. Ale widoki, no pięknie, no w takim miejscu to można latać. Ale poszedł. O kolego, uważaj. Piękne miejsce, aż chce się tutaj być. Winiarnia dookoła, ocean spokojny z tej strony. Można by było tu siedzieć i siedzieć. Gdyby nie ten prom,
Jeszcze byśmy się nawalili tym winem dzisiaj. Jest tutaj wiele dookoła testowania, miejsc do testowania wina. Oj, no, można by było naprawdę siedzieć z tym widokiem do... No i całą noc tu można by było siedzieć. Mamy ser, wino by się przydało i można siedzieć, no ale dzisiaj już wyjeżdżamy za kilka godzin. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? I tell you I'm trying, but how much is enough for me? I bring you roses to your place, surround you with angels to guide your way. Chcieliśmy jeszcze odwiedzić fabrykę win, która tutaj jest. Te pola wszystkie to są ich, no ale niestety dzisiaj jest zamknięte, zobaczcie. No i tak się nazywają ich wina. Pewnie są dostępne w Europie. Dojechaliśmy do miejscowości, z której mamy już tylko 30 minut do portu, ale postanowiliśmy zrobić jeszcze jeden ostatni test fish and chipsa właśnie na tej wyspie i znaleźliśmy na Google Map w tym mieście Blenheim, bodajże, nie wiem czy dobrze wypowiadam, 4,6 opinia. Wysoko. Bardzo wysoko, więc no idziemy, sprawdzimy to. Nadal czekam na frytki świeże, które sami będą robić, bo jak na razie to były same mrożone. Tak wygląda menu, jakby ktoś chciał sprawdzić sobie ile kosztuje taka ryba, no to tutaj może sobie zatrzymać i od razu są frytki, jakie są rodzaje na dole. $27 prawie zapłaciliśmy, to jest 66 zł za dwie ryby. Ja wziąłem hoki rybę, nie wiem co to jest za ryba po polsku, a Marika sobie wzięła niebieskiego dorsza, tak to się nazywa, i 1,5 porcji frytek. Wzięliśmy nawet sobie z fish and chipsa cytrynę, za darmo była. Nazbierane gdzieś tutaj były, pani powiedziała, że to są stąd cytryny. Jesteśmy zdziwieni, bo widzieliśmy tutaj pomarańcze, cytryny w takim klimacie. Pięknie pachnie. Mamy już nasz pakunek frytek. Mari nas wiezie do jakiegoś parku i tam sobie zjemy. Mamy jakieś 5 minut, więc dobrze, bo te frytki też mrożone, już widziałem, więc one jak się troszeczkę przyparują w takiej gazecie, one smakują dużo lepiej, bo nie są wtedy takie twarde. Zaczynamy test naszych frytek, bo to najważniejsze. Jestem też ciekawy tego dorsza. A w starym stylu to jest robione, zawijane w gazetę, jak ja to uwielbiam. Maj. Pokaż nam to. Zobacz jak ładnie wyglądają te frytki. No i sporo ich. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Dobre w smaku. Jakby olej wymienili dopiero. Tu mamy dwie ryby. Tylko teraz to my nie wiemy, która to dorsz, która to hoki. Ładnie obydwie wyglądają. To obstawiam, że jest hoki. To jest ta moja, ta tańsza. Aha. A to obstawiam, że jest dorsz. Duży kawał mięcha. To są dorsze inne niż u nas. U nas to są takie, wiecie, te dorszyki takie. A te atlantyckie dorsze tu pewnie też są takie. Pyszne frytki. Dobre. Dobra, jemy. Tu jeszcze nasze sosy się schowały. Trochę się przyparowały, od razu lepsze. Pycha. Przyjechaliśmy do naszego ulubionego i najtańszego sklepu w Nowej Zelandii, czyli Pack and Save. A jak Pack and Save, to oczywiście też mycie zębów. Poranna toaleta. Pokażemy Wam trochę ceny, jakie są w Nowej Zelandii teraz. I takie masło kosztuje $5, czyli
12,50. Myślę, że to nie jest zła cena, bo do tego masła jest 400 gram. Pomidory też są bardzo popularne w Polsce, kosztują tyle samo co masło, 12,50. Myślę, że to dobra cena za kilogram pomidorów. Ja też, ale moim zdaniem dobra. Takie awokado, nie za duże, kosztuje 2,50, 99 centów. Tylko na razie tym to można dobrego guza napić. Papryka wychodzi 3,20 za jedną sztukę. Kilogram jabłek wychodzi 10,70, czyli 4,30 niecałe. No i co trzeba tutaj dodać, że to są nowozelandzkie jabłka, więc krajowe u nas też są pewnie tańsze niż te sprowadzane na przykład z Chile. Kilogram ziemniaków wychodzi 8,20. To 2-3 razy taniej niż na Filipinach było. 9,20 kg cebuli, czyli cebula droższa od ziemniaków. Schab taki pakowany, 20 dolców za kilogram, czyli wychodzi 50 zł za kilogram. To już pewnie drożej niż w Polsce, tak mi się wydaje. A za kurczaka trzeba dać 37 zł wychodzi. 15 dolarów. No, można różne sobie wybierać, wiadomo, są pakowane po 2, po 3. 46 zł wychodzi mięso mielone z wieprzowiny, to jest pół kilo. Czyli to trzeba wziąć razy 2, bo tu jest właśnie opakowanie takie 500 gram. Za kilogram łososia wychodzi 125 zł, czyli to jest 50 dolców. No to jak myślę, że w Polsce to pewnie będzie podobna cena za łososia. Za najtańsze mleko litrowe trzeba dać 5,90, tu macie różne. I to wychodzi 2,35 dolarów nowozelandzkich. To jest te wino z tej winiarni, do której chcieliśmy pojechać, ale jest zamknięte. 36 zł wychodzi za taką, 37 za taką butelkę. No nie najgorzej, no jak na nowozelandzkie warunki. Było w promocji, przed świętami za 12, niecałe. Właśnie. I teraz się okazało, że Marika to na święta brała... Nie na święta, do tego Aha, tak, podziękowaniu, tak. do tego Tak. Po świętach. Mhm. My już po zakupach i tankujemy nasz samochód za 6,30 za litr. 2,53. Oni tak piszą 253, bo podają to w centach. Jedziemy już w stronę promu, powoli opuszczamy południową wyspę. Za 2 godziny, dokładnie, za 2 godziny mamy prom. Dojechaliśmy już na prom, teraz będziemy robić odprawę. Mamy jeszcze pół godziny do zamknięcia jakby bramek, jakby tak to nazwać. Jest. Yes. Ptaszyński. Aczynski. Yes. Great. Is it Polish? Yes, it is. You're a long way from home. Yeah. Yeah, you having a good trip around? Yeah, very good. Thank you. Mari już nas wiezie na prom. Jeżdżamy pomału. O! Musimy tutaj pod górkę wjechać, bo tam już dalej stoi nasz prom. Ostatnio były jaja, bo wjechaliśmy jako ostatni i wyjeżdżaliśmy też jako ostatni, a teraz jesteśmy trochę w środku, więc może jakieś lepsze miejsca sobie zajmiemy już na górze. Wjeżdżamy już, musimy minąć cięższy sprzęt i ciężarówki. Świnoujście razy 10. Chociaż nie, w Świnoujściach już mają tunel. Zakręcamy, tak żeby było przodem do wyjazdu. No już sporo aut jest. Mamy już nasze rzeczy spakowane, mamy baterie, mamy laptopy, bo musimy naładować wszystko. Pani kazała mi przerwać nagrywanie, bo się mogę przewrócić, jak będę tak nagrywał, nie patrzył pod nogi, więc no, wzięliśmy wszystko, żeby naładować. Znaleźliśmy fajne miejsca. Da się nawet przespać tutaj, będziemy płynąć 4 godziny, tam są z tyłu kontakty, no więc super. Okazuje się też, że mamy kino na statku. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Za 5 minut zaczyna się seans. Marii nagrała kino wcześniej, ale żeby tam oglądać, trzeba kupić bilety. Tego nie słyszałam. Niestety. Też jest kawiarnia na pokładzie, można sobie kupić kawę, jakieś przekąski. Tam i piwo można wypić, kupić, jakby ktoś chciał, wino. Tutaj macie ceny, o ile jest kawa na pokładzie. Jest też restauracja i można też od razu kupić sobie kanapki robione. I też takie gotowe sałatki. Tutaj macie menu, co można zjeść na ciepło na pokładzie. To jest jedna strona. Tutaj jest druga. To jest wszystko w bemarach. Ja nie mam nic przeciwko, bo to zawsze dobre jedzenie. No ale jak ktoś nie lubi, no to tutaj nie ma takiego świeżego jedzenia. Właśnie kończymy bukować pokój na jutro. Dzisiaj jeszcze będziemy jechać. Dzisiaj prześpimy w aucie trochę. Za 202 zł wychodzi. 81 nowozelandzkich dolarów. O proszę, jest. My tu gadu, a nasz prom wypływa 20 minut przed czasem. Idziemy pooglądać widoki, bo ponoć są zacne z tej strony. W tamtą stronę jak płynęliśmy na wyspę południową, to właśnie też na górę można iść. O, właśnie tu wyżej będzie. Tak? Jak płynęliśmy w tamtą stronę, to te miejsce, no to pokonywaliśmy, jak było już ciemno, więc nic nie widzieliśmy. Wróciłem po bluzy i sam się przebrałem, bo jednak trochę piska.